Zachęcam do otwarcia kont demonstracyjnego i rzeczywistego, z których sam korzystam. Otwierając konta wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Andrzej Stefaniak. Witam serdecznie dzisiaj po południu. Co nam mówią wstępne dane z rynku pracy z USA? Rynek po Powellu. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy. Co nam mówią dane wstępne z rynku pracy z USA i rynek po Powellu, ponieważ zaczyna się sesja amerykańska. Właśnie przed chwilą poznaliśmy ważne dane z rynku pracy ze Stanów Zjednoczonych, wstępne dane, raport z sektora prywatnego ADP. I jak widzimy, tutaj dane były lepsze, wyraźnie lepsze niż zakładały prognozy. Pokonane zostało także odchylenie standardowe od mediany prognoz, więc dane zaczynają potwierdzać te pozytywne informacje, które w styczniu się pojawiły, a to jest oczywiście czynnik, który będzie także wpływał na zmianę postrzegania przyszłych perspektyw co do stóp procentowych, jeżeli oczywiście w piątek po piątkowej sesji będą te dane potwierdzone zachowaniem także ogólnego wskaźnika dotyczącego całej amerykańskiej gospodarki, bo przypominam, dzisiejszy raport ADP to jest tylko sektor prywatny, natomiast Amerykanie mają także szerszą miarę inflacyjną, szerszą miarę badania rynku pracy i tą miarę poznamy w piątek o godzinie 14:30. Także dzisiejsze dane makroekonomiczne teoretycznie powinny sprzyjać temu, żeby były wczorajsze tendencje, które ujawniły się po Powellu, po wystąpieniu prezesa Powella, który był wczoraj jastrzębi, sygnalizował dalsze podwyżki stóp procentowych, żeby te tendencje były kontynuowane, ale czy rynek się tak zachowa, czy nie będzie posłusznie czekał na te informacje, które w piątek się pojawią, no to będziemy oczywiście śledzić. Z ciekawostek warto zwrócić uwagę, że dane z Niemiec za styczeń, produkcja przemysłowa była lepsza zdecydowanie niż skrajnie optymistyczne prognozy. Sprzedaż detaliczna także była lepsza niż zakładały prognozy, więc na początku tego roku niemiecka gospodarka zachowuje się bardzo dobrze, zdecydowanie lepiej niż zakładały prognozy, więc prawdopodobnie unikniemy technicznej recesji, a dane zbiorcze za czwarty kwartał o PKB dla strefy euro były bardzo zbliżone do tego, co wcześniej się pojawiło, dlatego nie mają one większego znaczenia, natomiast ten optymizm płynący z niemieckiej gospodarki może mieć znaczenie. Natomiast na co jeszcze warto zwrócić uwagę, to jak po tych wszystkich informacjach zmieniły się oczekiwania co do przyszłych stóp procentowych i rynek po Powellu, co nam mówi co do przyszłej stopy procentowej. Widzimy przesunięcie prawie o 20 punktów bazowych w górę oczekiwań co do przyszłej stopy procentowej, więc rynek nastawia się na następną podwyżkę stóp procentowych i osiągnięcie szczytu cyklu podwyżek w pasie między 5,75 a 5,5% w Stanach Zjednoczonych, czyli jest potencjał nawet, żeby w marcu za parę dni była podwyżka o 50 punktów bazowych, bądź też jeszcze kilka podwyżek o 25 punktów bazowych. Natomiast te zmiany są wyraźne i oczywiście rynek musiał się do tego dostosować, stąd taka wczorajsza reakcja rynków i amerykańskiego dolara i giełdy papierów wartościowych. Natomiast oczywiście dzisiejsza sesja będzie miała za zadanie potwierdzić te tendencje i utrwalić, jeżeli tak będzie, to co się wczoraj wydarzyło, bądź też zanegować te informacje, które pojawiły się wczoraj, które płynęły z rynków finansowych. Natomiast oczywiście rynek cały czas widzi obniżki stóp procentowych, nawet jeszcze w tym roku, tylko oczywiście nie wiadomo, z jakich poziomów nastąpi odwrócenie tendencji w polityce monetarnej na tą bardzo gołębią. Natomiast na chwilę obecną widzimy, jak bardzo przesuwają się w górę te oczekiwania i względem tych poziomów, które były jeszcze w styczniu, widzimy, że o prawie 100 punktów bazowych przesunęły się już w górę te oczekiwania, a to jest bardzo, ale to bardzo duże i jestem bardzo zaskoczony, że rynki finansowe w ogóle na to nie reagują, praktycznie zachowują się tak, jakby już stopy procentowe na tym poziomie były uwzględnione w cenach. Obserwujemy amerykańskie obligacje. Jeżeli podczas dzisiejszej sesji nie wrócą one nad poziom 4%, to myślę, że rynek będzie je dyskontował w bardzo optymistyczny sposób. Z ciekawostek warto obserwować zachowanie amerykańskiej dwuletniej obligacji, która jest teraz najbardziej związana z dynamicznym ruchem. Rentowności sięgają poziomów najwyższych od 2007 roku, a inwersja krzywej dochodowości, czyli różnica między tymi papierami krótkoterminowymi a tymi dziesiątkami amerykańskimi, jest najwyższa od początku lat 80. Zobaczcie Państwo, od 40 lat nie było takiej inwersji, minus 125 punktów, bądź też z tendencją do tego, żeby była jeszcze bardziej zwiększana, sygnalizuje oczywiście, że
W normalnych warunkach byłoby to zaproszenie do mocnej recesji, ale teraz jest sytuacja zdecydowanie inna i ekonomiści się głowią, dlaczego tak właśnie jest. Z kolejnych ciekawostek zwróćmy uwagę, jaka jest teraz różnica między zachowaniem amerykańskich 5-letnich obligacji 5-letnich, które są indeksowane o inflację w Stanach Zjednoczonych, a tymi tożsamymi dla Europy. I widać tutaj, że Europa w ostatnim czasie zdecydowanie nadgania, co pokazuje, że oczekiwania inflacyjne co do Europy są zdecydowanie wyższe niż dla Stanów Zjednoczonych. Dlatego też pytanie jest, co zrobi ECB, czy czasem nie będzie zmuszony do podwyższania stóp procentowych w skali jeszcze wyższej niż wcześniej zakładano. No i teraz przejdźmy do rynków ryzyka, które moim zdaniem są dzisiaj najciekawsze i najważniejsze, bo to, co mówią nam wstępne dane z rynku pracy w USA, będzie odzwierciedlone w zachowaniu indeksów giełdowych i oczywiście będzie także interpretacja słów Powella i to, jak rynek po Powellu się zachowa, będzie widać po dzisiejszej sesji, po tym jak już rynek na chłodno zdyskontuje wszystkie informacje. I co widzimy? Indeks Standard & Poor ma za zadanie, jeżeli liczymy na dalsze spadki, utrzymać się poniżej poziomu 4000 punktów. Ten poziom 4000 punktów jest kluczowy, jest punktem odniesienia za każdym razem, jak jesteśmy poniżej. Ja osobiście nastawiam się na spadki, a każde wyjście powyżej nastawiam się na dalsze wzrosty, na powrót do tendencji wzrostowych, a na indeksie DAX poziomem odniesienia jest 15 300 punktów, ale widzimy cały czas, jak na dłoni, coraz większą relatywną siłę niemieckich akcji niż tych w Stanach Zjednoczonych i oczywiście także patrzymy na rynek krajowych akcji, ponieważ zachowanie euro-dolara powinna dać nam mocne spadki indeksów giełdowych w Warszawie, ale także widać relatywną odporność warszawskiego parkietu na to, co się dzieje na euro-dolarze, tak jakby tutaj już ktoś akumulował polskie akcje. A co do polskich akcji, to w tym momencie zachęcam, drodzy Państwo, wszystkich do najnowszego raportu, tam na dole link w opisie i link w komentarzu, odnośnie tego o impulsie do wybicia na indeksie WIG, o szansach na wzrosty warszawskiej giełdy w pierwszej połowie 2023 roku. Myślę, że każdy, kto działa na giełdzie papierów wartościowych, powinien się zaznajamiać z takimi raportami, czytać tego jak najwięcej. O tym, co mówi nam korelacja chińskiego impulsu kredytowego ze wskaźnikami ISM, PMI i wszystkich innych danych makroekonomicznych, które w sposób miękki badają gospodarkę. No i oczywiście o relatywnej sile indeksu WIG20 względem indeksu Standard & Poor. Skąd się to bierze, jak to interpretować? Jeszcze raz, drodzy Państwo, zachęcam do tego materiału, tam na dole link w opisie i link w komentarzu. Wracając do rynku krajowej waluty, do rynku polskich aktywów. Zachowanie euro-dolara powinno dać nam osłabienie krajowej waluty, a w momencie tworzenia tego wpisu na samym początku sesji amerykańskiej mamy wbrew pozorom silne umocnienie krajowej waluty, a jeszcze w momencie tworzenia tego wpisu nie wiadomo, jaka będzie decyzja RPP w sprawie stóp procentowych, natomiast wygląda na to, że już ktoś coś wie, ale oczywiście zaskoczenie jest to, że ta skala umocnienia złotego jest równolegle widoczna na euro i na dolar złotym, a polskie obligacje spokojnie czekają na to, co się wydarzy, jaka będzie reakcja rynku na wszystkie doniesienia dotyczące perspektyw w projekcji inflacyjnej. To jest naprawdę niezwykle istotne. Myślę, że jutro, w następnych dniach rynek będzie to dyskontował. Projekcje inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego będą nam sygnalizowały, w jakim tempie procesy dezinflacyjne mają wystąpić według Narodowego Banku Polskiego i w tym względem tego poziomu rynek będzie się pozycjonował. Także czekają nas fantastyczne, niezwykle emocjonujące godziny i dni na polskich aktywach, wzmocnione dyskontowaniem danych z rynku pracy ze Stanów Zjednoczonych, danych o inflacji ze Stanów Zjednoczonych i decyzjami Fedu i Europejskiego Banku Centralnego w sprawie stóp procentowych. Jest przed nami pasjonujące momenty i pasjonujące godziny i dni na polskich aktywach. No i przejdźmy teraz do rynków światowych. Jeżeli jesteśmy na etapie akcji, warto zwrócić uwagę na bardzo ciekawe zachowanie spółki Apple, która jest w momencie tworzenia tak jakby sygnałów zachęcających do jakiejś większej korekty spadkowej i czy te sygnały się potwierdzą, tak że te następne dni będą kluczowe dla tej spółki. Z kolejnych ciekawostek warto zwrócić uwagę, że w ostatnim czasie rewizje zysków na akcje dla spółek europejskich zachowują się coraz lepiej niż te dla Stanów Zjednoczonych. Może to jest jeden z powodów, dlaczego europejskie spółki zachowują się tak
lepiej niż te dla Stanów Zjednoczonych. Amerykański dolar, teraz rynek forexowy, ponieważ te informacje powinny doprowadzić do gwałtownego umocnienia amerykańskiego dolara, no ale jesteśmy przy bardzo ważnym wsparciu na euro-dolarze, na oporze na dolar indeksie. Będzie trudno, natomiast dane sygnalizują, że na to należy, na taki scenariusz należy być przygotowanym. I jeżeli rentowności rozpatrujemy i amerykańskiego dolara, to wzrok każdego inwestora pada na parę dolar do jena. Widzimy, że zniesienie Fibonacciego 50% to są okolice 139,60, ale w rejonie 137,50 mamy średnią dwustosunkowo na wykresie dziennym i ten poziom naprawdę ma bardzo duże znaczenie i już widać, że ładnie pracuje. A jeżeli rozpatrujemy punkty swapowe, to widzimy, że na dolar jenie punkty swapowe są najbardziej korzystne dla amerykańskiego dolara od 1999 roku, czyli widać, że żyjemy w historycznych momentach. Jesteśmy blisko wybicia na parach związanych z funtem brytyjskim i ostatnio wyraźne osłabienie obserwujemy na parach związanych z surowcami na Australii, na Nowej Zelandii, na Kanadzie. Obserwujemy osłabienie i zbiorczy taki wskaźnik forexowy poświęcony rynkom walut surowcowych sygnalizuje nam właśnie osłabienie presji na te waluty i być może będziemy także świadkami wkrótce ruchu negatywnego na cenach surowców. Na następnym wykresie widzimy amerykańskiego dolara i cenę złota, jaka jest teraz silna korelacja i powiązania między tymi dwoma aktywami. Sama cena złota w tym momencie będzie prawdopodobnie uzależniona od tego, co się wkrótce wydarzy także na tym amerykańskim dolarze, ale ostatni ruch wzmacnia wsparcie, natomiast Bloomberg sygnalizuje naprawdę duże znaczenie w długim terminie poziomu $1800 jako punktu odniesienia. Obserwujemy także próbę obrony wsparć na cenie miedzi, obserwujemy bliskość ropy naftowej względem średniej 200-sesyjnej, ale na wykresie tygodniowym, czyli gdzie mamy oś symetrii horyzontu cenowego, który od kilku miesięcy jest budowany, czyli to naprawdę nic nowego się tutaj nie dzieje i indeks zbiorczy surowcowy w tym wypadku jest dość wyraźnie skorelowany z zachowaniem amerykańskiego dolara. To potwierdza tylko te wieloletnie korelacje powiązania między amerykańskim dolarem a surowcami. Wniosek jest taki, że jeżeli amerykański dolar się umacnia, to surowce raczej spadają, a jeżeli amerykański dolar się osłabia, to surowce generalnie mają tendencję do wzrostu. I wygląda na to, że na naszych oczach znowu się te zjawiska, te powiązania materializują. Na koniec Bitcoin, który na razie nie ma większej zmienności i także tutaj posłusznie czekamy na to, co się dalej wydarzy na rynkach ryzyka. Myślę, że te dane, które się pojawiły dzisiaj, będą raczej sprzyjały scenariuszom prospadkowym niż prowzrostowym, ale tylko w krótkim terminie. Drodzy Państwo, w tym momencie jeszcze raz zachęcam do wszystkich materiałów edukacyjnych, które się pojawiają z każdej możliwej strony. Tam na dole link w opisie i link w komentarzu dotyczącego raportu o tym, że obserwujemy impuls do wybicia na indeksie WIG, o szansach na wzrost indeksu WIG w pierwszej połowie tego roku, o tym, czy dane z Chin będą wspierać popyt na ryzyko, no i oczywiście o relatywnej sile polskich akcji względem tych na Wall Street, co z tego może wyniknąć, jak to interpretować i jak to wykorzystać. Przypominam, tam na dole link w opisie i link w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, i widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego, a dzisiaj życzę dużej, dodatniej stopy zwrotu. Pozdrawiam.